Zaboleci gówno! Cześć, siema, Tomek z tej strony. Dzisiaj zanurkuję na jednym z moich ulubionych jezior. A lubię je tak bardzo, bo zawsze znajduję tutaj coś ciekawego. Weźcie głęboki oddech i lecimy szybko teraz do wody. Jeszcze nie zaświęta! Zależałem za oceaną! Takie odskoczki! Do środkowej wyjechała! A zobaczcie jak dużo! O, tutaj jest! Pełny chodnik! Zajemy! Tutaj jest taka wielka woda i coś z niej wylatuje. I widzicie takie czarne skrzydło. Zaboleci gówno! Co to za patologia? Nie zostanie tego tak! Mam fajny nowy komputer nurkowy, dzięki któremu będę mógł zapisać współrzędne tej rury, a następnie ją zgłosić. Zobaczcie ile świeci! To jest właśnie obraz polskich jezior! Ozony! Oceanki! A noc całe hotele! Zobaczcie! Co to jest? Chodź! Co to woli w jeziorze? Świetne znalezisko! To chyba jest odwrócony koniec! To nie jest koniec! Ale nie wiem co to jest! To nie, co to jest? Dajcie znać w komentarzu! Telefon! Ale jakiś chory! Rozkładamy! Andrzej! Na kapyta jeszcze nie jest faceta! Jaka chmura! Zobaczcie, cały kawałeczki! A tutaj czyjś dom. Myślałem, żeby tą rurę zatkać, żeby komuś po prostu w domu, w kiblu wybiło szambo, ale wolę to załatwić tak jak należy. Szkoda, że ci została. Zajęła ją.
Jakiś główny przedmiot. Plastikowa. Nie wiem co to jest. Kto wie co to jest? Jeszcze otwarty. A tutaj jakieś bliźnie. Ekspresje, plastikowe. Co to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Trzymańca, druga, trzecia, czwarta, piąta, Wyraźnie jesteście za Czechów. Ja, jeszcze o Polsce. Kolejna woda. Co za dziadostwo. A tutaj jakieś budynki. Nie wiem co to jest, ale zapisuję lokalizację w komputerze. Ola wielka, znaleziona hulajnoga. Nigdy wcześniej nie znalazłem hulajnogi. Kotwica! A to kota! Kotwica! O! O! Ale dużo! Kolejna na kolekcji! Konstruuję kotwicę! To jest trochę! Tylko co tutaj robi? Taka ciekawostka! Od czego to może być?
Tak duży ochon jak tam, nie ma rady ciągnąć. Ale co jakoś w głowie, że ja tutaj wrócił. No tak, ja wszystko się schował. Skończyłem już nurkować i powiem wam, że jestem mega zmęczony. Dawno tak zmęczony po nurkowaniu nie byłem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że postanowiłem zrobić coś z tym syfem w wodzie. Nie mogłem już na to patrzeć i teraz zobaczcie, jaki jest efekt. Poświęciłem jedną butlę powietrza, około 2 godziny nurkowania i sprzątania. Fotel od jakiegoś samochodu albo ciągnika, cała kupa pomniejszych śmieci, rowerek, jakaś siatka i opony. Tych opon tutaj jest 13 sztuk. Bardzo męczące wyciągać je samemu, zwłaszcza pod taką górkę. A najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że wyczyściłem około 10 metrów linii brzegowej. Od tego pomostu do tego drugiego tam ruin pomostu. Do głębokości 5 metrów w wodzie. Te wszystkie śmieci zapakuję zaraz w worki, a następnie zgłoszę do gminy i jestem ciekawy, jak gmina sobie z takim zadaniem poradzi. Jestem wkurzony i to tak delikatnie mówiąc, bo te rury, z których leci szambo do jeziora, to straszne chamstwo i patologia. Nie dość, że zasyfiają jezioro, to jeszcze ja, przepływając obok nich, dosłownie pływam w czyjejś kupie. Dowiedziałem się już, gdzie można to zgłosić i istnieje taki serwis internetowy oraz aplikacja na telefon zgłośrurę.pl. Dodajemy tam lokalizację rury oraz zdjęcia, a całą resztę załatwiają już oni sami za nas. Wysyłają zgłoszenia do gmin, Wydziałów Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich. I z tego, co widziałem na ich Facebooku, to naprawdę ogarniają takie sprawy i mają fajne efekty. Jeżeli zobaczycie kiedykolwiek jakąś podejrzaną rurę, z której wylatuje coś do rzeki albo jeziora, zgłaszajcie ją. Postanowiłem, że zostawiam wszystkie te gabaryty koło tutaj takiej mariny, niedaleko gdzie je znalazłem. Nie mam już siły tego nosić, jest tego za dużo, nie mam też miejsca już w piwnicy. Półbosaka szczotka to jest element ze stali nierdzewnej, taka jakby końcówka drabinki, drabinka z aluminium i drabinka z stali nierdzewnej. Może właściciele sobie to tutaj odbiorą, zobaczą, a jak nie, to ktoś może inny, komu się to przyda. Ja tego wszystkiego nie potrzebuję. To są znaleziska z nurkowania, nie ma tutaj super fajnych rzeczy, nie ma tego za dużo, ale to wynika z tego, że znalazłem te rury i wolałem skupić się na nich i na tym sprzątaniu, które zrobiłem. Zaczniemy może od tej strony. Zabawka plastikowa Iron Man. 2 e-papierosy. Klasycznie już na każdym nurkowaniu zawsze muszą one być. Waga. Prawdopodobnie używał jej wędkarz. Drabinka wędkarska. Koszyczek wędkarski, stary telefon LG, w sieci Orange, kilka ładnych lat na pewno leżał. Kołowrotek QF1000, ktoś go pewnie wyrzucił, bo wydaje mi się, że kołowrotek sam z siebie by nie odpadł. Talia kart, pierwszy raz znalazłem talię kart. 2 sztuki okularów, w tym jedne korekcyjne. Zawsze jest mi bardzo przykro, jak znajduję okulary korekcyjne, bo to jest duża strata dla właściciela. Większość ludzi nie potrafi funkcjonować bez swoich okularów i po prostu nie widzi za dobrze. I zazwyczaj są one też bardzo drogie. Nóż, taki do filetowania, wędkarski. Tutaj jest wędka. Teraz już dzięki Wam wiem, że jest to wędka podlodowa. Ice 104. Coś tam dalej jest też napisane, tutaj też. Nie wygląda ona zbyt atrakcyjnie, powiem szczerze. O, jest. Chyba firma York. Dajcie znać, czy jest to coś fajnego, czy nie za bardzo. Fin od deski. Kawałek podpórki. Tutaj jest cała podpórka. Jedna maska do nurkowania. To nie wiem, co to jest.
Bardzo dziwne. Nie mam pojęcia szczerze, do czego to może służyć. A tutaj mamy butelkę z nieznaną cieczą. Jim Beam. No, spróbujmy ją otworzyć, zobaczę jak pachnie. Będę wąchał. Alkohol, sfermentowany taki alkohol. To chyba nie jest oryginalny trunek, który tutaj był, bo pachnie trochę jak wino. Nie wiem, czy Jim Beam mógłby sfermentować tak, żeby pachnął jak owoce, ale to pachnie owocowo tak. Gogle do pływania, jakaś taka piłeczka, przynęty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przynęt wędkarskich, ta taka fajna, duża. To pewnie na sporego zwierza. Kawałek liny z takim tutaj oczkiem, nie wiem jak to się nazywa, ze stali nierdzewnej. Dosyć świeża, dlatego ją zabrałem. A tu 3 kotwice, które znalazłem. Nie są one może jakieś piękne, nie są to jakieś fajne okazy, ale uwielbiam kotwice, więc je zabiorę. Tego typu kotwice, takie samoróbki, właśnie nie podobają mi się. Zobaczcie jak to wygląda. Duże, dospawane ucho do takiego metalowego trzonu ciężarka i 4 druty, pręty na samym końcu. Ten to w ogóle jakiś dorabiany, nie pasujący do pozostałych 3. Ta kotwica też jest strasznie namotana, niewymiarowa, ma dospawane po bokach jakieś obciążniki dziwne. Brzydko wygląda, no ale na pewno jest ciężka i robi robotę. A ta 3 jest najfajniejsza, bo ma zachowany taki oryginalny, fajny kształt standardowej kotwicy. Dobra, to są wszystkie znaleziska z dzisiaj. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!